Dzień dobry, dzień dobry. 18 maja. Dzisiaj kolejna kradzież, tradycyjnie jak przy każdej kolejnej wizycie na pasiece u mnie ostatnio. Pszczółki przy mnie latają. No i zobaczmy, co tu się dzieje. No, wygląda na to, że tu coś się dzieje. No to dobrze, bo dzisiaj przekładam tą rodzinkę do nowego ula. Który mam przygotowany już tutaj mniej więcej. Resztkami zielonej farby pomalowany. Także jest do przełożenia i chyba powoli zaczynamy robić odkłady, bo no za 8 dni mam matki. Za 9 w sumie. Także to jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. I do subskrypcji, i do oglądania. No i jak widać, rzepak nadal jest aktualny, także dzisiaj również będą latać. No dobra, zdjąłem już pszczółki. Teraz robi się bałagan, bo one próbują wrócić do tego miejsca, do nowego ula, nie? To jest węza. Pszczółki spokojne. Tu jest wszędzie pokarm, także mają pokarmu bardzo dużo. Za dużo. No, szukam tej matki, nie? Bo myślę, że z opalitkiem, jeżeli ona jest, to można by było ją namierzyć. Tak, niestety pszczoły dzisiaj po oprysku jakimś. Na razie wydaje mi się, że niedużym. To już są nowe rojowe. Tego nie było. Czyli zobaczcie, rójka osadzona i nadal jest w stanie rojowym. Ciekawe. Może za szybko złapana, nie? Nie widać w ogóle matki, ani jej bytności, więc albo ona jest świeża i poleciała na jakieś unasiennienie, albo nie wiem. No jest taka szansa. No dobra, to dodam im jeszcze jakąś tam ramkę z węzą i nawet nałożę im miodnie chyba od razu na te 8 ramek. Przecież one produkcyjne, no może coś by z lipy jeszcze naniosły. No dobra, i wydaje się gotowe. Pomarańczowy nie pasuje do zielonego, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale żeby było wiadomo, no to że są pszczoły, to jest napis, no. Nie, no tak serio, to oczywiście to są jakieś tam punkty orientacyjne dla pszczół i dlatego ja to robię. To jest z jakichś tam szablonów na AliExpress kupowanych. Jak ktoś ma ochotę, to niech sobie poszuka. Po prostu specjalne farbki się kupuje i na szablonie się macza taką gąbeczką i wychodzą takie tam krzaczki w stylu tak jak tutaj, o. Czy tam z tyłu. Także polecam, bo punkty orientacyjne są ważne, wbrew pozorom. Kolory są ważne,
złożoność wzoru jest ważna, czyli ten ul to tak akurat średnio jest zrobiony, bo im bardziej złożony wzór, na przykład takie jakieś kwiaty czy coś, to pszczoła go lepiej zapamiętuje. To tam trzeba by było sobie jakieś prace naukowe poczytać, bo zresztą na logikę, jeżeli pszczoła lata na złożone kwiaty, to znaczy, że takie wzory zapamiętuje. No i dobra, no ul został przeniesiony, pewnie im się zapach nie podoba, no to jest oczywiste, tym bardziej, że wczoraj tam farba szła i że mam zielone jeszcze rękawice, więc gdzieniegdzie no jest miękka na zewnątrz. Oczywiście w środku nic nie było malowane, w środku jest dezynfekowane środkiem takim, no to może wkleję teraz, bo nie pamiętam jak to się nazywa. Także to tyle z tym ulem, później go zwiążę. I w poniedziałek zerknę do miodni, no bo tutaj dużo pszczółki lotnej było. Dobra, słuchajcie, nie nagrywałem, ale nie było co nagrywać. Wziąłem się za krainkę Primę. No i muszę przyznać, że cała miodnia jest do zabrania, bo te 5 ramek tutaj to zostawiłem im tak po prostu, żeby miały gdzie nosić jeszcze. Chociaż ta pierwsza z lewej z jednej strony jest pusta. A zabranych zostało 2 gniazdowe, strasznie ciężkie, z miodni. I 8 takich tłustych z drugiej i z pierwszej miodni. A zobaczcie, jak wyglądała przez pszczelarza ramka z pierwszej miodni. Tak to wygląda, nie? To jest połówka Dadanta. Po prostu zapomniałem, że nie miały kompletnej pierwszej miodni i zapomniałem o tym. No to sobie nabudowały. Dlatego moim zdaniem w tej rodzinie, która się wyroiła, są pełne 3 miodnie i one nie miały już gdzie nosić. I stąd było wyrojenie. No nie, jest. Jest i to jest czerw, czyli jest matka. I są larwy. Fantastycznie. No, to jest fantastyczna informacja. No, rewelacja. Tego się nie spodziewałem. Jest ciepło, więc na chwilę je tu położę. No, są jajka. Na razie się zatrzymam, bo później w postprodukcji powiększę, żebyście widzieli. Dobra. No uciekać, bo ja mam dzisiaj jakieś wyjątkowo niedobrane te rękawiczki. O, pięknie. Pokarm pierzga. Tutaj jajka. No też się chyba zdarzają. Tak, jest tutaj. Także tu matka chyba jest, bo ona tu składa w tej chwili te jaja. Gdzie ona tu jest? Dobrze by było ją oznakować, ale już dzisiaj no za dużo rzeczy jest do zrobienia, więc no nie będę jej tutaj znakował, ale później będę tego żałował, że ona jest nieoznakowana. Dobra, jak ktoś widział, to proszę mi napisać w której sekundzie, bo ja nie widzę. Jest! Mamy matkę. No przydałoby się ciebie oznakować. Naprawdę. No dobra, tutaj nie ma nawet stanu rojowego. Czy my tu mamy ramkę pracy? No jest ramka pracy. Dziewczyny, puśćcie mnie tu. No jest poskładane. Dobrze, to poczekamy na zasklep. No jest bardzo dobrze tutaj. Nie spodziewałem się tego. Czyli widzicie, natura sobie poradziła. Pamiętamy tutaj tikanie matki, prawda? Więc tutaj była najprawdopodobniej cicha wymiana. Krainka Prima na kolejne pokolenie, w tej chwili już drugie po hodowlanej. Zabieramy się za tą rodzinkę, gdzie ostatnio zwracałem uwagę, że jest za głośno wieczorem w ulu. Więc zobaczymy, co tu się dzieje.
No i zrobiliśmy żonglerkę. Tutaj mamy trzeci ul z tego ula tutaj z Elgona. Ale zauważyłem, że po ostatnim miodobraniu, które było całkiem niedawno, nie pamiętam, parę dni temu, no na przykład węza nieodrobiona, no to wiadomo, że pójdzie do rodzinki rojowej, prawda? To również do rojowej i to również. Niech sobie w cieniu tu siedzi. Ja zaraz je otworzę i im dam. Bo przypominam, że one w miodni mają tylko 3 jakieś ramki. A to było 3,5 kg pszczoły miodnej, lotnej. Więc one potrzebują mieć gdzie odkładać miód. I dodatkowo ramki, które były takie na wpół puste, trafiły do krainki. I w Ukrainki się złożył jeden korpus. Bardzo ładnie. No i teraz mamy 4 ramki gniazdowe tutaj. Już się boję, ale pewnie będą pełne. No to już widać, że nie są do wirowania, bo jest czerw. No jak można wirować czerwiem? To tylko w Chinach mamy taką sytuację, a później sobie kupujecie miód w sklepach. Mniej więcej z takich pasiek. No ale to tam już nie mam dowodów, chociaż filmiki krążą z wirowania czerwiu w internecie. Oczywiście rejony tam azjatyckie jakieś. A jak się przyjrzycie naszym miodom w sklepach, to też macie, że pochodzi z Europy i spoza Europy. I teraz tutaj taka ciekawostka, bo wiele badań, jak się miód wysyła do badania, zawiera taką klauzulę, że tyle i tyle procent rzepaku, u mnie wyszło chyba z 70, 68 czy coś takiego, ale wartość procentowa rzepaku została zafałszowana z uwagi na zapruszenie pyłkiem bądź też pierzgą podczas wirowania. I dlaczego to się dzieje? No pszczelarze, no tak jak ja również, ramki gniazdowe wynoszę do góry, tak, do miodni. Tam są zwykle ramki z czerwiem, z larwami, z jajkami to raczej nie, raczej z czerwiem zakrytym. Ale wokół tego czerwiu pszczoły gromadzą nie tylko pokarm węglowodanowy, ten nakrop, ale również pokarm białkowy, taki jak tutaj widać, czyli pierzgę, pyłek i tak dalej. I teraz jak ten czerw się wygryzie, pszczelarz się cieszy, że ramka już nadaje się do wirowania, chociaż ta nie jest zasklepiona, więc jej nie będę brał. No tutaj jedynie. Nadaje się do wirowania, bierze to do wirówki i ten pyłek ma wpływ na ilość danego pyłku w badanej jednostce w laboratorium. Więc w moim przypadku badanie ostatniego miodu, nawet sam doktor zasugerował, że jest tam tyle i tyle rzepaku, ale badanie zostało, a rzeczywista ilość procentowa rzepaku może być znacznie mniejsza. No bo właśnie wirujemy coś takiego, nie? To taka dygresja. No cóż, no nie jest dobrze, słuchajcie. Zastanawiam się, co w tej chwili zrobić, bo w miodni mam w jednym miejscu 10 komórek trutowych. Oczywiście wszystko jest zjadane, więc stąd te puste ramki i tak dalej, bo tu w tym ulu truteń goni trutnia. Tu już od dłuższego czasu, ja przy ostatnim przeglądzie nie widziałem tu bytności matki, ale widocznie już wtedy było to długo, bo w tej chwili no 1/3 pszczół to są trutnie. Także to będzie ul do rozgonienia raczej. I ramki do zabrania. Niech one sobie na spokojnie tutaj żyją w tej chwili, bo wiadomo, że no, rodziny strutowiałej to ja nie będę się tu bawił. To nie na moje, że tak powiem, zasoby czasowe. Czyli po prostu rozgonię pszczoły, zabiorę ul z tego miejsca. One trafią pewnie do jakichś innych rodzin albo dokonają żywota zgodnie ze swoim tam czasem życia.
No natomiast ramki pozabieram do odkładów. Nawet nie wiem, czy już teraz nie pozabierać coś. Chociażby do tej rodzinki. No w sumie mógłbym. No bo tutaj już jest źle. Ja zostawię im jedną miodnię, nawet nie dwie, bo to szkoda. Po co im dwie miodnie, skoro i tak będzie wszystko zjedzone. Także no tak to bywa. No, nie dopilnowałem tego na czas. Z matką się coś stało, albo było wyrojenie. No ciężko w tej chwili cokolwiek tutaj wymyśleć. Mogę im podłożyć oczywiście ramkę, ale tu jak poszła trutówka, to tutaj podkładanie matek to jest bezcelowe. Już miałem taką raz sytuację. Chyba ze 3 matki mi ścięły te trutówki. No szkoda pieniędzy nawet, już nie wspominając o czasie, nie? Oczywiście są teorie, że wychodzi się 100 metrów od pasieczyska, rozrzuca się pszczoły, trutówki nie wrócą, bo są za ciężkie, pszczoła lotna wróci do swojego ula, można wtedy podłożyć matkę. No ale to są tylko teorie, w praktyce jest to tak, że ciężko sobie z tym poradzić. To tyle, jeśli chodzi o drugi ul. Także widzicie, jedna rodzinka się uratowała, druga niestety nie. Ciekawe, co wy robicie z takimi rodzinami strutowiałymi. Jakbyście chcieli się podzielić informacją w komentarzu, to z chęcią, bo ja mam problem później z takimi trutówkami, przynajmniej ostatnio tak było, to było 2 lata temu chyba. No one stawały się coraz bardziej agresywne, no i to też jest rzecz, no tutaj działki obok są ludzie, więc no, trzeba na to patrzeć również pod tym kątem, nie? Dlatego ja je będę rozganiał, bo wiem, że matki mi nie przyjmą, nawet matecznika jakbym podłożył, to trutówki to już by ścięły, niestety. Dobra, to chyba przejdziemy do potwierdzić te moje przypuszczenia odnośnie wyrojenia, czyli pełne 3 miodnie tutaj. Sprawdzamy. Widać, że mniej pszczoły, nie? Wiecie, jaki tu jest teraz problem? Że ten miód rzepakowy na ramkach, jak jest mało pszczoły, to mógł skrystalizować. No ja się chyba jednak nie myliłem. Sprawdzamy 3. miodnię. Dobra, słuchajcie, podsumuję to później, bo to bez sensu, żebym nagrywał znowu zabawy ze szczotkowaniem tych. Także za chwilę, dla was za chwilę podsumuję. No dobra, tak źle nie było. Rzeczywiście miodnie były zapełnione i tak dalej, ale 6 ramek zostaje. Było 6 ramek gniazdowych, więc sobie szybko policzmy. 6 ramek gniazdowych zastępuje 12 ramek miodnych, czyli 30 minus 12 to jest 18, dobrze liczę? A mamy 6, więc 12 miodnych zabranych i 2 gniazdowe również zabrane, pełne miodu. A tutaj jeszcze jest czerw. No to tak to wygląda. W Demeterce, która się wyroiła 2 dni temu i której reszta rodzinki jest w tym zielonym małym ulu tam. Dobra, zerknijmy w gniazdo. No ja bym chciał zobaczyć jakiś wygryziony matecznik, nie? No tutaj poza pokarmem to nic nie widać. One były chyba zalane jednak. I boję się, że to kolejna rodzina, która chyli się ku upadkowi. No nie widać tu jajek, no niestety. Cholercia. Niedobrze. Tu również komórki wypolerowane, przygotowane na... O, to może był to, co? Może być.
Wygląda jakby był opuszczony. No jedzenia mają, ale tutaj rozwój rodziny będzie zerowy. Więc trzeba tu się liczyć z poddaniem matki. No tutaj jeszcze trutówki nie ma i to jest ten ból, że trzeba poddawać jak najszybciej. No dobra, zobaczymy co tu wymyślę. Na razie zwijam to. Jak sobie obsługuję teraz krainkę PK, wyciągniętych już jest chyba 8 ramek, ale zobaczcie jakie fajne one są. O, naprawdę eleganckie. No oczywiście nie nagrywam tego, no bo co tu nagrywać? No wyciągam, szczotką przelatuję i odkładam, nie? Także gniazdo może przejrzymy razem. No kurczę, nie jest to dobry prognostyk, nie? O jeny, z drugiej strony też. Cholera. No zobaczymy, może będą też zwykłe. No jest czerw, elegancko. Nawet mateczników tu żadnych nie widzę. Bardzo ładnie. Tylko czy są jajka? O, tu możemy zerknąć, czy są jajka. Ale matecznik piękny. No mamy larwy, prawda? Czyli matka tu była całkiem niedawno. Matecznik możemy wywalić, bo to nam niepotrzebny, prawda? Przybliżę sobie później w postprodukcji, bo teraz to nie widzę za bardzo. Ale wydaje mi się, że gdzieś tu jajko widziałem. O, ładnie. No, mateczniki też, cholercia. Dobra, zerknijmy sobie. Larwy widzimy, prawda? Tu również na brzegach, ale tak poza tym to wszystko zalane. Czyli one tu miały za dużo nakropu ostatnio. Jajeczka. Jajeczka złożone w ciągu ostatnich 2 dni. Być może nawet przed chwilą. Czekajcie. Bo są sterczące, nie? O matko, tu miseczka. No, możemy sprawdzić, ale ona na pewno jest z jajkiem. Czy tu jest jajko? Nie widzę. A czy tu jest jajko? No, tu to już jest jajko i mleczko. No dobra. To lecimy dalej. No i co robimy? Ja go zostawię. Ja go zostawię, no. Bo jeżeli to jest ratunkowy to no, cicha wymiana to powinna być gdzieś tam z boku, na dole. Zresztą mogę wkleić te tematy. No dobra, zostawimy go. Tylko pytanie, czy się nie wstrzeliliśmy w ten 11 dzień, czy tam
Już nie pamiętam, który, 11 czy 13. Bo jeżeli dotkniemy ramki w momencie, gdy jest matecznik w tym dniu, to matka już niestety, ale nie będzie funkcjonowała. To też rojowy nie jest, nie? No dobra, to ramkę pracy wyciąłem, później mi się wyłączyło, więc ostatnia ramka, tam już nic ciekawego nie było oprócz pierzgi. No i zabranych jest 12 ramek miodnych, czyli jedna miodnia i 2 ramki. Co, zobaczymy, jak wygląda sytuacja u tej połączonej rodzinki na początku sezonu. Oj, chyba nie wygląda. No to już sobie wyobrażam, co tam się dzieje. Czekajcie. Jasny gwint! No cóż. Wydaje mi się, że powinny być tu 3 miodnie. Ale może mi się wydaje. Dobra, no wybaczcie, ale wyłączę telefon na chwilę. Tam będzie dużo sprzątania. Ale może ktoś się zna na tym. Zobaczcie, w porównaniu z ramką Dadanta to jest duży twór. Jestem ciekaw, co to jest. Fantastycznie wygląda. No. Może później znajdę. No, słuchajcie, przegląd miodni był typowo po polsku, czyli większość rzeczy musiałbym wypipczyć, że tak powiem. Znaczy, no wszystko im zabrałem, oprócz jednej ramki gniazdowej, gdzie było parę komórek jeszcze trutowych na wygryzieniu. Również jest bardzo ciężka ta ramka, więc ja muszę im teraz wymyślić do podwójnej miodni, co im nawsadzać. No i przyniosłem to, co wyciągnąłem z tej prawie strutowiałej rodzinki. Dodatkowo już wyciągnąłem 3 ramki na górę i no i przeglądam. No o dziwo przejrzałem 3 ramki na razie i nie widzę stanu rojowego. Aż mi się wierzyć nie chce. Tu jest Elgon 100 z białym opalitkiem, czyli 2021 rok. Tam na jednym z filmów się pomyliłem. Niestety telefon mi wszystko zasłania, tak mam go ustawiony. No bardzo ładnie to jest. Pszczoły się już trochę denerwują. Bardzo ładna ramka. Zobaczcie, 0 mateczników. Elgon z Bartoszyc. Kiedyś jeździłem do człowieka, żeby kupić matki, bo mam niedaleko. Znaczy niedaleko, to zależy jak na to patrzeć. No, dzisiaj już bym sobie nie pozwolił na wyjazd 100 km samochodem, żeby kupić matki, nie? Wsadzimy Cię w środek. Tak, tu jest jajko. Nie wiem, czy dobrze trafię obiektywem, ale jest jajko. Tu pamiętam, że zaplanowana była cicha wymiana. Być może ta matka już została wymieniona. Tu są jajka, zobaczcie. Czyli tu matka funkcjonuje. No ale pszczoły jest zdecydowanie za dużo. Kurde, ślisko już wszystko. Nie muszę mówić, że załatwiłem rękawice dokumentnie już dzisiaj. Zawsze jak założę nowe rękawice, to jest jakiś cyrk tutaj na pasiece.
No nie ma mateczników, no naprawdę. No zobaczcie. Biały opalitek, 2021 rok. To jest po prostu niesamowite, no. Trzeba ciągnąć coś po tej matce, bo to... No nie ma wejścia, to jest niesamowita kobieta tutaj. Niesamowita. Dobra, no tak jak mówiłem, dostały jedną węzę. Dwie ramki częściowo z pokarmem, a częściowo jest to susz. I w ten sposób wyciągnęliśmy 3 albo 4 ramki do góry. Czekajcie, ile to jest ramek? 10. No to już im starczy. Widzieliśmy matkę, jak pokazywałem, Elgon 2021. Jestem w szoku. No dobra, widzę, że powoli tutaj wchodzą jednak po tej deseczce, bo tutaj gdzieś się styka z tą. Także powoli tutaj chyba zaczną. No i cóż, no te 3 ule są przejrzane. Zostały jeszcze te 2, być może jutro rano, bo no i tutaj się bardzo boję tego, co tutaj zostanę. No jeżeli będzie tak jak dzisiaj, no to może być jutro dużo do obróbki. Niestety mamy jedną rodzinkę strutowiałą, bądź też na początku tej drogi. No i został dzisiaj podany matecznik do niej, z tego co widziałem, ratunkowy, bądź też cichej wymiany. Ciężko je odróżnić. Tutaj jest dobra sytuacja, bo widziałem matkę nieoznakowaną i funkcjonuje już ta matka. Natomiast moja rójka dostała przed chwilą 10. ramkę do dołu, do gniazda. W miodni ma 3 ramki, więc jak wrócę z wirowania, to jemu zupełnie do 10 i niech sobie latają. Niebieski jutro do zerknięcia. No też ma daszek ten taki, co można spawać. No spawanie tych daszków to oczywiście to jest zaniedbanie. Tam powinno się dać 3. miodnię wcześniej. Niestety, ale no coś tu pryskało, nie? To jest akurat truteń, ale tutaj więcej tych pszczółek jest. Także jakiś oprysk poszedł. Być może poszedł na rzepak, który już przekwitł, a on był na drodze lotu pszczół do rzepaku, który jeszcze nektaruje. No i muszę przyznać, że no jest szał. Godzina 14 albo 13, coś koło tego. Największe nektarowanie rzepaku. Mniej więcej tak od godziny jest szał. Także zaraz wkleję to, co udało mi się wywirować. Ale to dla mnie to będzie parę godzin. A jutro tutaj w niedzielę rano przyjeżdżam. Poniedziałek mam cały wolny. Więc troszkę tutaj nadgonię, mam nadzieję. No i dziś kolejny dzień, 19 maja. No próbuję otworzyć Demeterkę. No 3 miodnie ma, więc w moim mniemaniu jest to taka bezpieczna ilość, nie? No to niestety nie do końca się zgadza. I to jest kolejny zaniedbany ul, jeśli chodzi o ilość miodni. No cóż, to tak ku pamięci. Oszczędziłem wam przeklinań tutaj moich na pszczelarza, który obsługuje tą rodzinę. No niestety tak bywa. Wzięte jest 2 korpusy i 2 ramki. 22 ramki miodnie. I żeby tego było mało, to jeszcze 2 gniazdowe bez czerwiu. Bo 2 gniazdowe z czerwiem jeszcze zostają, mimo że są ciężkie jak diabli. Także dzisiaj z tego ula wyciągnąłem moim zdaniem co najmniej 30 kg.
Teraz będę przeglądał gniazdo, ale to nic ciekawego, no. 2-3 ramki pójdą do góry, na dół pójdzie susz. Jak zobaczę matkę, to może wyciągnę telefon. Także to tyle z niebieskiego ula numer 4. Oczywiście krainka Demeter. Jest i moja Demeterka, ale już ucieka na drugą stronę. Ciężko w to uwierzyć. To jest ostatnia ramka. Ale w tej rodzinie nie ma ani jednego matecznika, ani jednej w sumie miseczki. Też nie widziałem. Nie wiem dlaczego. No ale nie ma stanu rojowego. No i doszedłem do wniosku, że starczy mi na niedzielę. 22 miodnie i 2 gniazdowe. To jest w sumie 26 ramek, jakby nie liczyć. 3 wsady. Musiałem poroznosić miodnie, więc tutaj w tym ostatnim zgadnijcie, co jest pod daszkiem. Ale no nie ma tak dużo jak w tych 2 ulach, które dzisiaj i wczoraj otwierałem. No i jutro będzie większość roboty. Zostały te 2 ule na końcu. Tu ten jeden na końcu. Cały ten tylny rząd. I znowu zaczynamy z tymi. I to już będzie koniec rzepaku. Znaczy już to może jest niezbyt dobre słowo, bo no latają sobie cały czas, nie? Mimo, że tam rzepaku już raczej nie ma. To wam może wkleję filmik z drona. Teraz kolega wczoraj był, to fajnie to nagrał. Ciekawostka. No niby kolejne wiadro, 37 kg, prawda? Nic szczególnego. Tylko że jest to wiadro, które było kompletnie puste i do którego były załadowane ramki tylko i wyłącznie z jednego ula. Obsługiwanego 19 maja. Z niebieskiego. No i okej, zdarza się, ale ten ul miał już zabieranych wcześniej 14 ramek, a to oznacza, że najprawdopodobniej jest gdzieś w okolicach 60 kg. Ja tu może wkleję informację, w jakich filmach to można obejrzeć, no bo sam jestem zdziwiony. A mamy dzisiaj 19 maja dopiero. Oby tak dalej. No i tak właśnie wygląda miód ostatnio odwirowany, także jeżeli tamten był premium, no to ten jest jakiś premium plus. No i dzień dobry z 20 maja. Dzisiaj tak szybko będzie, mało, krótko, a treściwie mam nadzieję.
Zaczynamy od ostatniego stojaka tutaj. Po prawej stronie, jak się wchodzi na Pasiczysko, to po lewej, czyli daszek chyba czerwony, tak. I z trzeciej miodni zostało zabrane 6 ramek. Chociaż ta szósta taka słaba trochę. No z okazji Międzynarodowego Dnia Pszczoły, tak? Także dzisiaj również kradzież. No i będę chyba krótko podsumowywał, bo ten film z 3 dni to już troszkę za długi będzie. Także tak dla siebie do pamiętnika będę podsumował, co się dzieje w rodzinach i ile miodu zabrałem. To tyle. No ja tu sobie tak żwawo poczynam z drugą miodnią. Zresztą zobaczcie, jakie ładne. Prawda? No z drugiej strony również to tam oczywista oczywistość. No a spojrzałem na te ramki tutaj gniazdowe i mi się przypomniało, o panie pszczelarz, tutaj zapomniałem, że nie ma kraty odgrodowej, bo to był problem jakiś z matką i tą kratę odgrodową po prostu wyrzuciłem, więc te śmiałe poczynanie sobie tutaj z ramkami miodnymi no mogło się skończyć tym, że gdzieś tam matkę zrzuciłem. No ale zobaczymy dalej. I sytuacja wygląda tak, że trochę im tutaj gniazdo pociąłem, że tak powiem. Nawet 2 ramki, co mi się nigdy nie zdarza, no rzadko mi się zdarza, zabrałem z pokarmem z gniazda, bo gniazdo było trochę zalane. W tej chwili w gnieździe jest no z 10-12 kg miodu. I oczywiście na ramkach miodnych też im dużo zostawiam tutaj. Do góry 2 ramki z góry przeszły na dół, bo były niezaczerwione. Natomiast tutaj na bok przeniosłem ramki z pokarmem, które były w miodni, a przydałyby się na dole. No i teraz buduję całą resztę na 2 miodnie, ale chyba kraty nie kładę. I zabranych jest 14 ramek, tak ku pamięci. Mówimy o ulu czerwonym. Ja powinienem te numerki mieć chyba z tyłu tutaj. Przecież zawsze się z tyłu staje za ulami. No dobra, do przemyślenia. Jeszcze drobnostka do zapisu. 2 mateczniki cichej wymiany. Zostawiłem. No i skończone. Pszczółki trochę tu jest w tym ulu, muszę przyznać. Ale zostawiłem im mimo wszystko 2 miodnie. Mateczników rojowych 0. 1 matecznik ratunkowy. Również ratunkowy, cichej wymiany. Chociaż wiecie, że to ciężko odróżnić. Również zostawiłem ten matecznik. Co jest wzięte? Wszystkie ramki gniazdowe z miodni w ilości 3. Ledwo je niosłem. Nie wiem, ile jedna ramka może ważyć, ze 4,5 kg, nie mam pojęcia, ale w szczypcach się ledwo nosiło. I 14 ramek miodnych, zresztą zobaczmy, bo było 14, a jest chyba 8 w tej górnej, tak? Tak, czyli 14 ramek miodnych, a to oznacza, że z tej rodzinki możemy dzisiaj zapisać 14 plus 6, czyli 20. Jakby nie liczyć, według mojego przelicznika, pamiętajmy, że to dadant, zabrałem im 30 kg miodu. No i cóż, no chyba się zdecyduję na kaukaską, chociaż jesteśmy przed burzą, ale spróbujemy. No kaukaska ma 3 miodnie, ale to nie znaczy, że nie chciałaby 4. Także zaczynamy. No, troszkę mi się obiektywy wybrudziły. U kaukaskiej to się zastanawiam, czy to jest sens w ogóle przekładać te ramki do drugiego korpusa, bo ja ledwo coś ściągnąłem tą 3 miodnię. Fakt, że jest wysoko jak dla mnie, więc to też jest problem. Ale tu jest dużo miodu w 3 miodni. No w pozostałych no nie ma mniej. Także to będzie chyba ostatnia rodzinka dzisiaj. Jest i moja kaukaska. Tutaj gdzieś powinna się przebijać. Czekajcie, spróbuję wycelować. O, jest.
No skubana. Powiem wam, to jest całwoźnica. Z tego co widziałem, to dzisiaj Tom Radziwinowski, tak? Stwierdził, że on całwoźnicy już nie hoduje, bo nie warto. A ja dzisiaj zabieram 3 pełne miodnie, łącznie z jedną gniazdową. Czyli zabieram 30 ramek, tyle muszę policzyć. To jest 45 kg miodu. Za jednym razem.